Są takie samochody, na które wszyscy czekają. Nie zawsze je potem kupują, ale chcą o nich wiedzieć wszystko. O Toyota RAV4 dostałam sporo pytań i na Instagramie, i w zakładce społeczność na YouTubie. Czas na nie odpowiedzieć. Zacznijmy od stopni. Teoretycznie mają ułatwiać wsiadanie i wysiadanie, ale tak naprawdę są tylko utrudnieniem, bo zbiera się na nich błoto i kurz, a ja przez połowę czasu zapominam o ich istnieniu i wysiadając wycieram o nie nogawki spodni. Poprosiłam więc o mini test moją mamę. Jest niższa ode mnie, więc może jej to pomoże. Mama przy wsiadaniu i wysiadaniu kompletnie zignorowała dodatkowy stopień i na koniec dodała, że to bez sensu. Zanim więc zamówisz ten element wyposażenia za 2900 zł, sprawdź, czy w ogóle jest Ci do czegoś potrzebny. Wsiadłam. Co dalej? Szrodziński pyta o schowki. Przed pasażerem schowek średniej wielkości, w drzwiach kieszenie. Wchodzi w nie butelka wina, ale uważaj na etykietę, bo może się uszkodzić. W podłokietniku spora ilość miejsca i 2 porty USB. Oprócz tego półka z przodu z ładowarką indukcyjną. Michał Klucz pyta, jak bardzo zły jest system inforozrywki. To zależy. W porównaniu z poprzednim, całkowicie przedpotopowym, widzę poprawę, ale nadal nie jest to poziom konkurencji. Dlatego też nie odpowiem na pytanie Rafała GKS, który prosił o porównanie tego systemu z systemem w Volvo V60. To tak, jakbym porównywała pizzę z mrożonki z pizzą we Włoszech. To może chociaż można włączyć swój telefon i mieć Apple CarPlay albo Android Auto. O to zresztą pytał Piotr Madoński. W USA tak, można mieć Apple CarPlay. W Europie nic. Polecam w tej sytuacji dobrej jakości przystawkę do telefonu. Antoni Szczepkowski pyta, czy auto jest wygodne, kiedy jedzie nim 5 osób. Jeśli mam być szczera, to w żadnym samochodzie nie będzie wygodnie w 5 osób. Może w BMW X5, ale nawet w samolocie nikt nie chce siedzieć na środkowym miejscu. No dobrze, tu nie jest szczególnie źle. Podłoga jest prawie płaska, więc środkowy pasażer nie będzie musiał siedzieć z podkurczonymi nogami. Drugie pytanie Antoniego dotyczyło zawieszenia. Czy RAV4 trzęsie na nierównościach? Moim zdaniem nie. Zawieszenie jest miękkie i komfortowe. Ciągle to powtarzam, ale na przedmieściach jest wiele dróg o kiepskiej nawierzchni i coraz więcej progów zwalniających. Przejeżdżam tę samą trasę każdym samochodem i RAV4 jest pod tym względem bardzo dobre. Tylko że rozprasza mnie wyświetlacz przed kierowcą. Można zmieniać jego wygląd, ale i tak mam przed sobą za dużo danych. Zwykle lubię mieć wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu, ale tu prezentacja danych jest moim zdaniem nieczytelna. Można ustawić jeden z 2 widoków wyświetlacza, ale największa zmiana to prędkościomierz klasyczny albo cyfrowy. Do tego info o średniej spalania, o trybie jazdy, o systemach wspomagających i o stanie przycisku Auto Hold. O tym, co to jest Auto Hold, opowiadałam w teście BMW serii 3. Tutaj też jest taki przycisk, ale działa tylko do wyłączenia silnika. Serio? Co to ma na celu? Kilka osób pytało o spalanie. Po mieście udało mi się bez większego wysiłku osiągnąć 5,5 litra na 100 km. Przy samochodzie tych rozmiarów to bardzo dobry wynik i widać, że napęd hybrydowy się sprawdza. Z kolei Tomek Glinka pytał o prędkości autostradowe. Przy 100-120 km na godzinę można oczekiwać spalania na poziomie około 8 litrów na setkę. Powyżej tego 9 i więcej. To powiedziawszy, chciałabym zaznaczyć, że dozwolona prędkość na polskich autostradach jest jedną z wyższych w całej Europie, poza Niemcami. Co za tym idzie, producenci raczej nie optymalizują spalania pod polskie 140 km na godzinę, a na pewno nie pod wyższe prędkości, bo nie ma takiej potrzeby.
ZS Bart pyta o CVT. Tak, RAV4 ma CVT i moim zdaniem sprawuje się świetnie. Ale też pamiętajmy, że to nie jest samochód typu performance ani terenówka, tylko bulwarówka, ewentualnie auto w trasę na wakacje. Poza tym nieszczęsnym auto hold, które chciałabym móc włączyć na stałe, nie mam zastrzeżeń. Samochód ma niezłe przyspieszenie, nie jest powolny ani uciążliwy w prowadzeniu. Remoholik pyta, czy wyje. Myślę, że o wiele mniej niż starsze samochody z CVT, którymi jeździłam. Poza tym nie przesadzajmy z tym wyciem. CVT było też w Hondzie CR-V, którą jeździłam z ogromną przyjemnością. Pochwalę też widoczność. W niejednym samochodzie słupki A zasłaniają widok, tutaj nie ma tego problemu. Jest kamera cofania z liniami naprowadzającymi, to bardzo przydatne. Jest też kamera 360 stopni, ale moim zdaniem o wiele zbyt mała i przez to mało przydatna. Co więcej, kamera z przodu samochodu uruchamia się zbyt blisko przeszkody. Obraz można wywołać ręcznie, ale przycisk jest w miejscu, którego trzeba się nauczyć na pamięć, bo go nie widać. Jest też coś nowego, co na razie widziałam tylko w RAV4 i w nowym Evoque'u. Mówię o lusterku wstecznym z wyświetlaczem. Bywa czasem tak, że w samochodzie przewozisz jakieś większe przedmioty, które zasłaniają Ci widok w lusterku wstecznym. Toyota proponuje lusterko sprzężone ze specjalną kamerą z tyłu. Kamerę uruchamia się tak jak ściemnianie analogowego lusterka i pojawia się obraz za samochodem. A więcej o kamerach cofania i tym podobnych systemach w samochodach w innym moim wideo. Link w opisie filmu. RAV4 to samochód dla rodziny, dlatego liczy się pakowność. Bagażnik ma pojemność 580 litrów, jest podwójna podłoga, z jednej strony pokryta łatwym do czyszczenia plastikiem. Niestety, tak, brak haczyków na torby z zakupami. Fajnie, że klapę bagażnika można otwierać i zamykać gestem, przyciskiem na klapie lub na pilocie, ale jej zamykanie trwa tyle, ile zamykanie dachu w mojej Mazdzie MX-5, a składany dach ma mimo wszystko bardziej skomplikowany mechanizm. Nowa Toyota RAV4 to samochód dla ludzi poszukujących rozsądnej jakości za przyzwoitą cenę. Gadżeciarze wybiorą inne auta. A Ty, co sądzisz o RAV-ce? Podoba Ci się? Daj mi znać w komentarzu. Oceń moje wideo, daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!